Po 20 latach pracy w korporacji przestałem pracować na etacie. I to jest bardzo duża zmiana w moim życiu. Zgłębiam koncepcję wolnego zawodu. I myślę o tym cały czas, wspominając moje lata wczesnoszkolne, lata podstawówki w PRL-u, gdzie to pytanie bardzo często się pojawiało, wypełniało się różne kwestionariusze i ja byłem pytany o zawód ojca i nie za bardzo wiedziałem, co mam powiedzieć, bo mój tata świętej pamięci był artystą malarzem. On wychodził rano do pracowni, stawał przy sztaludze i tworzył. Później wracał do domu. I jak go pytałem, tatuś, jaki zawód mam wskazywać, to mi odpowiadał, mówi im, że wykonuje wolny zawód. U mnie sytuacja może być dużo bardziej skomplikowana, dlatego że ja jestem ekonomistą i mam tytuł magistra ekonomii. No i pytanie, czy ekonomista może prowadzić wolny zawód? Czym ten wolny zawód jest? To wiem, czego nie chciałbym robić bardziej niż co bym chciał robić. Ale oczywiście jakieś minimum sobie zakreśliłem. Bo myśląc o tym, co mogłoby w tej kategorii wolnego zawodu osadzić się, to na pewno mógłbym wrócić na uczelnię. Ja pamiętam moje lata takie wczesne, czyli podstawówkę, liceum, gdzie za jakikolwiek przejaw wolności rodzice byli wzywani do szkoły. Ja nie byłem specjalnie trudnym dzieckiem, w ogóle nie byłem trudnym dzieckiem. Natomiast bardzo często nauczyciele wzywali moich rodziców do szkoły i musiałem się z różnych rzeczy tłumaczyć. Pierwszy raz, pamiętam, to była w ogóle pierwsza lekcja w pierwszej klasie szkoły podstawowej, kiedy pani zakończyła lekcję i powiedziała dzieciom do widzenia i wszystkie dzieci wtedy chórem odpowiadały do widzenia, a ja dodałem mniam, mniam, mniam. I wtedy pierwszy raz mój ojciec był do szkoły wezwany. Także cały system edukacji jest tak skonstruowany, żeby ludzie w pewnych ramach funkcjonowali. I również wolne zawody muszą w tych ramach funkcjonować. To jest pokłosie całego systemu. Państwo czuje się dużo bezpieczniej, kiedy wie, jakiego obywatela wychowuje, kiedy wie, co ten obywatel zrobi, kiedy wszystko o obywatelu jest przewidywalne. Natomiast wolność jest nieprzewidywalna, dlatego że emanacją wolności są właśnie te samodzielne decyzje. I one mogą zostać podjęte inaczej niż chce pracodawca, inaczej niż chce państwo.
Czyli wynikałoby z tego, że państwa nie lubią wolności i wolałyby tą wolność ograniczyć. Związek z ojcem jest dosyć silny i podziw nad tym, czego dokonał. W moim mieszkaniu jest wiele jego obrazów z lat 60. jeszcze. On był czołowym twórcą nowej figuracji. Jego dzieła znajdują się w wielu miejscach, w prywatnych kolekcjach, w muzeach. No i ta świadomość w jakiś sposób, może nawet podświadomie, pcha mnie w kierunku właśnie wolności i ten przykład ojca, który dowiódł, że można ten wolny zawód prowadzić, wychować 4 dzieci, wykształcić ich, żyć na przyzwoitym poziomie, no ten przykład jednoznacznie wskazuje, że można to robić. Dostałem od życia unikalną szansę, żeby taką decyzję teraz podjąć. Jak pracujesz, masz ten komfort pracy na etacie, z samochodem służbowym, z pięknym biurem, z asystentką, z dużym zespołem, to trudno jest podjąć decyzję i trudno jest podjąć takie poszukiwania wolności. Szczęśliwie z końcem tego roku ten komfort u mnie się kończy i dzięki temu taka refleksja jest możliwa. Podejrzewam, że taka refleksja byłaby też możliwa bez tego komfortu, pracując w korporacji, prowadząc firmę, robiąc różne inne rzeczy, ale tak jest łatwiej. I jeżeli bym w tej chwili podjął kolejne zatrudnienie, to obawiam się, że ten moment zdefiniowania wolnego zawodu, moment refleksji nad tym, co chciałbym robić, oddaliłby się w czasie albo stałby się niemożliwy. A temat jest nieprawdopodobnie ważny, bo ja traktuję siebie jako swoistego pilota, bo wolne zawody w przyszłości będą bardzo potrzebne. Mamy w tej chwili falę mechanizacji, falę automatyzacji, falę sztucznej inteligencji. IBM stworzył Watsona, który odcięty od internetu jest bardzo inteligentny, zaczyna myśleć kontekstowo i zaczyna wygrywać teleturnieje, które właśnie oparte są na odpowiedziach kontekstowych. Kiedyś była to domena ludzi. W tej chwili sztuczna inteligencja, w tej chwili Watson wygrywa takie teleturnieje. Należy spodziewać się, że w niedługim czasie sztuczna inteligencja zastąpi bardzo wiele zawodów uważanych za domenę człowieka. I co się wtedy stanie? Proste zawody zostaną zastąpione przez automatyzację, mechanizację. Zawody skomplikowane zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję. I tak naprawdę państwo będzie musiało opodatkować maszyny. Państwo będzie musiało zacząć płacić ludziom za to, że są ludźmi. I wówczas ludzie będą mogli być wolni, ludzie będą mogli prowadzić wolne zawody,
ludzie będą mogli zajmować się rzeczami, do których są powołani, które chcą robić, a których dzisiaj nie mogą robić, dlatego że muszą pracować. A dlaczego muszą pracować? Dlatego, że kupili mieszkanie na kredyt, dlatego, że skonsolidowali wszystkie długi, dlatego, że mają karty kredytowe i dlatego, że banki założyli swoiste złote kajdany i muszą już do końca życia pracować i spłacać raty kredytowe. W przyszłości, kiedy będą pracować maszyny i kiedy sztuczna inteligencja będzie mogła wykonywać również skomplikowane zawody, wtedy ludzie będą mogli zająć się tym, czym chcą. I tak naprawdę to moje poszukiwanie to jest również poniekąd odpowiedź na przyszłość. I jeżeli mi się powiedzie, jeżeli ja będę mógł wykonywać wolny zawód ekonomisty i będę mógł się z tego utrzymywać, to znaczy, że każdemu może się powieść nawet w tej sytuacji ekonomicznej, którą mamy w tej chwili. I jeżeli nawet trudno byłoby się utrzymać z tego wolnego zawodu, myślę o sferze materialnej, to niczego nie zmienia, dlatego że ja myślę o przyszłości, ja myślę o już tym momencie, kiedy będą utrzymywać nas maszyny. I wtedy maszyny, które będą łożyć na nasz byt, spowodują, że nie będziemy musieli zastanawiać się nad ograniczeniami bytowymi i nad tymi pierwszorzędnymi wymogami, cechami, o których każdy człowiek myśli. Nie będziemy myśleć o jedzeniu, o ubraniu się, o mieszkaniu. To wszystko będziemy mieli zapewnione. I wtedy będziemy mogli wolne zawody realizować. Każdy będzie mógł zajmować się tym, do czego został powołany, i każdy będzie mógł wykonywać prace, które mu sprawiają przyjemność. Ja jestem ekonomistą. Ja wykształciłem się w tym zawodzie i ja mam 20 parę lat doświadczeń w tym zawodzie. Ja zdobyłem te kompetencje i ja chciałbym je wykorzystać. Ja chciałbym dalej robić to, co robiłem do tej pory, tylko ja chciałbym robić nie to, co ktoś mi mówi, żebym robił, i nie w ten sposób, który ktoś mógłby chcieć, żebym ja to zrobił, tylko ja bym chciał sam podejmować decyzje. Ja też chciałbym podjąć decyzję, czy ja w ogóle chcę w tej chwili to robić, czy nie chcę tego robić. I ja dokładnie chcę bazować na tym, czego się nauczyłem i na czym zdobyłem olbrzymie doświadczenie przez te 20 parę lat. Bo też nie chciałbym tego utracić, nie chciałbym tego zaprzepaścić. I chciałbym to wykorzystać, ale chciałbym to wykorzystać w innej formule, w formule wolności. I jeżeli ekonomię można potraktować jako wolny zawód, no to wszystko można potraktować jako wolny zawód. Niech ta ekonomia, która może wydawać się przeciwieństwem zawodów kreatywnych, przeciwieństwem zawodów artystycznych, niech będzie właśnie takim symbolem. Jeżeli można być wolnym, trudniąc się ekonomią, no to można być wolnym w każdym innym zawodzie. Dobrze, wyszła puenta. No. Tak. Teraz montaż, koloryzacja, dźwięk. Don't speak to me this way. Don't ever let me say. Don't leave me again.
don't leave me again. Oh, you never felt this loss before, and the world is closing doors. I never wanted anything more. Oh, you never felt this loss before, and the world is closing doors. I never wanted anything more. Don't hurt me this way. Don't touch me this way. Don't hurt me again. Don't hurt me again. Don't hurt me this way. Don't touch me this way.